1 osoba na 9 dorosłych żyje z cukrzycą, a prawie połowa nawet o tym nie wie. Liczba osób z cukrzycą wzrosła z około 100 milionów w 1980 roku do prawie 600 milionów w 2025 roku. Czyli na przestrzeni niecałych 50 lat liczba osób chorych wzrosła prawie 6-krotnie. Są to zatrważające statystyki i właśnie dlatego przygotowałam ten film o objawach cukrzycy, żebyś mogła lepiej rozpoznać sygnały wysyłane przez organizm i w porę zareagować. Cukrzyca a menopauza. Po menopauzie ryzyko cukrzycy rośnie, ponieważ zmienia się gospodarka hormonalna. Spada poziom estrogenów, które do tej pory chroniły metabolizm. Dochodzi też często do przyrostu masy ciała, szczególnie w okolicy brzucha, co zwiększa ryzyko cukrzycy. Z drugiej strony istnieją dane, że kobiety z cukrzycą mogą przechodzić menopauzę wcześniej, nawet w wieku 40-45 lat. Więc relacja między cukrzycą a menopauzą jest obustronna. Dlaczego podwyższony cukier często pozostaje niezauważony? Problem polega na tym, że wysoki poziom glukozy, czyli cukru we krwi, nie boli. Bo jak coś nas boli, to jest to dla nas znak, że coś jest nie tak i trzeba działać. A tutaj nie ma sygnału alarmowego, jak w przypadku ostrego bólu. Objawy rozwijają się powoli i łatwo jest zrzucić na przemęczenie, stres czy wiek. Do tego dochodzi fakt, że badanie poziomu glukozy wykonujemy zwykle raz w roku, a niektórzy jeszcze rzadziej. To oznacza, że od pierwszych niepokojących objawów do diagnozy może minąć nawet kilka lat, a w tym czasie cukier może zrobić już duże spustoszenie w organizmie. Powikłania cukrzycy. Nieleczona cukrzyca prowadzi do groźnych powikłań, od uszkodzeń nerek, nerwów i oczu, aż po zawał serca czy udar mózgu. Może oznaczać nawet ślepotę, niewydolność nerek, stopę cukrzycową czy śpiączkę cukrzycową poprzedzoną zapachem acetonu z ust. Dobra wiadomość jest taka, że przy wczesnym rozpoznaniu i odpowiednim leczeniu można znacząco zmniejszyć ryzyko tych powikłań. Dlatego tak ważne jest, aby umieć rozpoznać pierwsze objawy. I właśnie o nich teraz opowiem. Objawy cukrzycy. Niektóre objawy menopauzy i cukrzycy są bardzo podobne. Łatwo je pomylić. Warto pamiętać, że wiele z nich może mieć różne przyczyny, dlatego zawsze wymagają konsultacji lekarskiej, a nie tylko samodzielnej interpretacji. Częste oddawanie moczu. Kiedy poziom glukozy we krwi jest zbyt wysoki, nerki próbują pozbyć się jej nadmiaru. Glukoza ciągnie za sobą wodę, co powoduje, że produkujemy więcej moczu. Jaki jest tego efekt? Zaczynasz częściej chodzić do toalety, także w nocy. Jeżeli musisz wstawać kilka razy w ciągu nocy, to sygnał, że coś może być nie tak. Kolejny objaw to wzmożone pragnienie. Ponieważ organizm traci więcej płynów wraz z moczem, pojawia się też wzmożone pragnienie. To naturalny mechanizm obronny. Ciało próbuje uzupełnić straty wody. Jeżeli zauważasz, że ciągle chce ci się pić, a woda nie gasi pragnienia, warto to sprawdzić. Uczucie suchości w ustach to skutek odwodnienia, ale też zmniejszonej produkcji śliny, ponieważ wysoki poziom cukru osłabia pracę ślinianek. Z czasem suchość może być na tyle dokuczliwa, że utrudnia mówienie, jedzenie, a także zwiększa ryzyko próchnicy i infekcji w jamie ustnej. Suchość w ustach bywa tak uciążliwa, że wiele osób nosi ze sobą butelkę wody dosłownie wszędzie. Nadmierny apetyt. Mimo że we krwi krąży dużo cukru, komórki nie mogą go dobrze wykorzystać. Normalnie to insulina, mówiąc potocznie, spycha glukozę do komórek. W cukrzycy jednak insuliny może być za mało, albo komórki stają się na nią mniej wrażliwe. Więc glukoza nie jest efektywnie wykorzystywana. Po prostu komórki nie dostają tyle energii, ile powinny. Organizm odbiera to jak brak energii i uruchamia sygnał głodu. Dlatego wiele osób ma apetyt nawet tuż po posiłku. Powstaje błędne koło. Jedzenie podnosi poziom cukru jeszcze bardziej, ale bez sprawnej insuliny energia nadal nie trafia tam, gdzie powinna. Wahania masy ciała. Utrata wagi mimo apetytu to objaw nieleczonej,
lub źle kontrolowanej cukrzycy. Gdy komórki nie dostają energii, organizm zaczyna spalać własne zapasy tłuszczu i mięśni. Stąd właśnie ubytek masy ciała. Jednak u większości kobiet z cukrzycą dominuje nadwaga lub otyłość. A w okresie menopauzy nadmiar masy ciała jest szczególnie widoczny w postaci otyłości brzusznej. Nie wyklucza to jednak nagłych wahań masy ciała. Nawet u osób z nadwagą może dojść do niespodziewanego spadku kilku kilogramów, co jest ważnym sygnałem ostrzegawczym. Skoro organizm pozbawiony dostępu do glukozy zaczyna czerpać energię z tłuszczu i mięśni, to naturalnym skutkiem jest nie tylko spadek masy ciała, ale też pogorszenie kondycji mięśni. Właśnie dlatego kolejnym objawem, na który warto zwrócić uwagę, są bóle i osłabienie mięśni. Dodatkowo częste oddawanie moczu sprzyja odwodnieniu i utracie elektrolitów, takich jak potas i magnez, które są niezbędne do prawidłowej pracy mięśni. Efektem są nie tylko bóle i skurcze, ale też wyraźne osłabienie mięśni, które utrudnia codzienne funkcjonowanie. Na przykład wchodzenie po schodach szybko powoduje zadyszkę, a mycie głowy z uniesionymi rękami staje się wyraźnie utrudnione. Zmęczenie i senność. Osłabione mięśnie to nie tylko problem z poruszaniem się, to także sygnał, że cały organizm funkcjonuje na granicy swoich możliwości. Wysoki poziom cukru paradoksalnie odbiera energię, bo glukoza krąży we krwi, ale nie trafia skutecznie do komórek. Dlatego często po dobrze przespanej nocy w ciągu dnia i tak odczuwa się duże zmęczenie. W okresie menopauzy sen może być i tak zaburzony przez nocne poty czy bezsenność, co dodatkowo potęguje uczucie zmęczenia. Trzeba więc myśleć o dwóch możliwych przyczynach naraz. Wiele osób ogląda moje filmy, ale nie subskrybuje jeszcze kanału, a to właśnie subskrypcje pomagają mi rozwijać ten projekt i docierać do większej liczby kobiet. Dlatego będzie mi bardzo miło, jeśli klikniesz przycisk subskrybuj. Bóle głowy, wahania poziomu glukozy we krwi oraz częste odwodnienie i utrata elektrolitów mocno obciążają układ nerwowy i naczynia mózgowe. To może skutkować nawracającymi bólami głowy, które wiele osób zrzuca na stres lub przemęczenie. Problemy z koncentracją i pamięcią. Mózg potrzebuje stałego dopływu energii i dobrego ukrwienia, by działać prawidłowo. W cukrzycy neurony, czyli komórki nerwowe, mają utrudniony dostęp do glukozy, a z czasem wysokie stężenie cukru uszkadza naczynia krwionośne w mózgu. Efekt to rozdrażnienie, trudności z koncentracją czy też gorsza pamięć. Wiadomo też, że przewlekła cukrzyca zwiększa ryzyko otępienia i choroby Alzheimera. Pogorszenie wzroku. Przy wysokim poziomie cukru we krwi może dojść do zaburzenia unerwienia rogówki, czyli przezroczystej szybki z przodu oka. To zaburzenie może prowadzić do tzw. zespołu suchego oka, który wymaga m.in. stosowania nawilżających kropli. Inną częścią oka jest soczewka, działająca jak naturalna lupa. Przy nadmiarze cukru zaczyna gromadzić wodę, zmienia swój kształt i nie potrafi prawidłowo ustawić ostrości. W efekcie nagle pogarsza się widzenie, obraz staje się zamazany, trudniej czytać czy prowadzić samochód. Dobra wiadomość jest taka, że gdy poziom cukru we krwi wraca do normy, wzrok zwykle odzyskuje swoją wcześniejszą ostrość. Problemy skórne. Przewlekle podwyższony poziom cukru we krwi uszkadza naczynia krwionośne i pogarsza ukrwienie skóry. To sprawia, że rany goją się znacznie wolniej, a skóra staje się bardziej podatna na infekcje i podrażnienia. Nawet drobne zadrapanie może goić się tygodniami, a niewielkie skaleczenie przerodzić się w trudno gojącą ranę. Suchość skóry sprzyja pęknięciom i owrzodzeniom, np. w jamie ustnej. Często pojawiają się też przebarwienia, np. w okolicach szyi, pach czy pachwin oraz utrata elastyczności, co dodatkowo zwiększa ryzyko podrażnień i świądu. Nawracające infekcje. Podwyższony poziom glukozy w moczu i tkankach stanowi doskonałą pożywkę dla bakterii, a także osłabia układ odpornościowy. W efekcie infekcje dróg moczowych i pochwy mogą nawracać nawet mimo prawidłowej higieny i leczenia. Objawiają się one najczęściej swędzeniem, pieczeniem, gęstymi upławami czy częstymi zapaleniami pęcherza.
Suchość pochwy. Cukrzyca dodatkowo zaburza gospodarkę hormonalną i powoduje uszkodzenia naczyń oraz nerwów. To wpływa na słabsze nawilżenie błon śluzowych, co sprzyja też infekcjom intymnym. Podczas współżycia może pojawić się ból i pieczenie. U kobiet po menopauzie ryzyko nasila się dodatkowo ze względu na naturalny spadek poziomu estrogenów, który sam w sobie prowadzi do suchości i ścieńczenia śluzówek. Dlaczego łatwo uznać te objawy za mało niepokojące? Wiele z tych sygnałów przypomina objawy menopauzy. Senność, zmęczenie, wahania nastroju, problemy ze wzrokiem czy suchość śluzówek. Dlatego łatwo je przeoczyć i uznać, że tak ma już być. Dlatego warto regularnie badać poziom glukozy we krwi, a jeśli coś nas niepokoi, to po prostu zgłosić się do lekarza. Chciałabym zaznaczyć, że wymienione przeze mnie objawy występują tylko u części osób z podwyższonym cukrem we krwi. Większość przypadków cukrzycy przebiega bezobjawowo. Dlatego tak ważne są badania. Jakie badania warto zrobić? Podstawowe to glukoza na czczo. Wynik powyżej 100 mg na decylitr to sygnał ostrzegawczy. Natomiast granica rozpoznania cukrzycy to 126 mg na decylitr. Jeszcze lepszym badaniem jest krzywa cukrowa, czyli test obciążenia glukozą, a także poziom hemoglobiny glikowanej, który pokazuje średni poziom cukru z ostatnich 3 miesięcy. Lekarz może też zalecić dodatkowe badania, np. profil lipidowy czy badanie moczu w kierunku mikroalbuminurii, które pozwalają ocenić ryzyko powikłań. Warto badać się przynajmniej raz w roku, a jeśli masz nadwagę, nadciśnienie czy obciążenia rodzinne, czyli ktoś z Twojej bliskiej rodziny choruje na cukrzycę, lekarz może zalecić częstszą diagnostykę. Podsumowanie. Podwyższony poziom cukru we krwi nie daje spektakularnych objawów, ale krok po kroku niszczy naczynia krwionośne, nerki, wzrok i serce. Dlatego nie bagatelizuj sygnałów, jakie wysyła organizm. Pamiętaj, lepiej zapobiegać niż leczyć. Zrób badania, zadbaj o dietę, a jeśli chcesz wiedzieć więcej o tym, jak odżywianie może wspierać zdrowie kobiet po menopauzie, zasubskrybuj mój kanał. Zachęcam Cię też do obejrzenia moich wcześniejszych materiałów. Klikając w tę miniaturę poznasz 9 produktów, które warto włączyć do swojej diety po menopauzie. A w tym filmie obok opowiadam o skutecznych strategiach dietetycznych na obniżenie cholesterolu. Sprawdź koniecznie, jeśli chcesz zadbać o zdrowie na długie lata. Dziękuję, że zostałaś ze mną do końca i do zobaczenia w kolejnym odcinku.